W dzisiejszym odcinku copy trading na giełdzie BitGet. Co to jest copy trading? Jak wybrać tradera? Jak zacząć? Czy warto tego używać? Przeprowadzimy testy strategii. No i na końcu sprawdzimy uzyskane rezultaty. A teraz zapraszam na intro. Tym razem zajmiemy się copy tradingiem na giełdzie BitGet. Na początek pamiętajcie proszę, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest wysokim ryzykiem utraty kapitału. Pamiętajcie o zarządzaniu ryzykiem. Oraz pamiętajcie o tym, że nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jeżeli takiego poszukujecie, no to oczywiście zgłoście się do certyfikowanych doradców. Na początek mały disclaimer. Jest to pierwszy film sponsorowany na moim kanale. Tutaj, jak się domyślacie, sponsorem tego odcinka jest BitGet. Zaznaczyć, że nie mają oni bezpośredniego wpływu na wnioski i merytoryczną zawartość tego odcinka, także poprosili mnie o to, żeby przedstawić Wam tutaj pewne rzeczy. Ja robię to sumiennie, jak najdokładniej. Nie jest to w żaden sposób jakby nakreślone ani wytyczone, także przejdźmy sobie może już do samych testów i do giełdy. Ok, przejdźmy sobie teraz do giełdy. Adres strony to oczywiście bitget.com. No jak widzicie tutaj mamy nawet stronę w języku polskim, oczywiście w angielskim. A ja testowo tutaj wybrałem sobie język polski, zobaczymy jak to działa. Tutaj wita nas Lionel Messi, mistrz świata i jeden z najlepszych piłkarzy w historii, który oczywiście jest również tutaj partnerem giełdy BitGet, także mocna współpraca bardzo z jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy. Także na pewno jest to spory plus. Co do giełdy jeszcze dwa słowa, to można tradować bez KYC, także jeżeli chcecie to wpłacać krypto i wypłacać krypto, to możecie to jak najbardziej robić, tam limity są dosyć wysokie, także sobie tu możecie oczywiście sprawdzić w zakładce. Ja dzisiaj nie będę się na tym skupiał, zacznę od pokazania, co to jest w ogóle ten copy trading. No i na początek jeszcze chciałem Was prosić o zostawienie łapki w górę, jeżeli Wam się film podobał. Bijcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. No i oczywiście zostawcie komentarz. Dajcie znać pod spodem, czy korzystaliście kiedyś z copy tradingu i co sądzicie w ogóle o tej strategii. No jeszcze pamiętajcie, że granie na dźwigni jest bardzo ryzykowne. To nie jest tak jak zakupy na giełdzie spot, gdzie kupujecie sobie dane aktywo i możecie trzymać. No tutaj jednak ponosicie to ryzyko utraty całkowitego kapitału, więc no o tym musicie pamiętać i unikać raczej dźwigni wysokiej, gdyż większe wahnięcie ceny i może Wam zlikwidować pozycję i stracicie kapitał. Dobra, kliknijmy sobie w tą zakładkę copy trading i zobaczmy co tutaj mamy. Jako pierwszy mamy copy trading kontraktami futures, potem mamy strategiczny copy trading, wszystkie strategie i specjaliści do spraw strategii. Możemy utworzyć własną strategię. No i na koniec mamy ranking top 500 traderów na całym świecie. Zobaczmy sobie jak wygląda ten ranking. No tutaj jakieś kosmiczne ROI, także trzeba oczywiście to zweryfikować. No i zobaczmy sobie, tutaj są w tym tygodniu, jak widzicie pod spodem, to są lokalni jakby, a zobaczmy globalnie, jak to wygląda, kto jest najlepszy. No i możemy sobie zobaczyć na przykład w ostatnie 7 dni sobie zrobili. A i możemy sobie zmienić, jak widzicie, na profit and loss, czyli jakie zyski przyniosły te osoby. No i tutaj możemy sobie śledzić te osoby, możemy obserwować. No i jak widzicie, w momencie jak wejdziecie w zakładkę obserwuj, przenosi nas do tego tradera, ten akurat się nazywa Neo Trading. No i zobaczmy jak wygląda tutaj jego tradowanie. No i tutaj zobaczmy sobie. Tutaj mamy m.in. na jakich parach traduje ta osoba. Preferencje użytkownika, najbardziej procentowo na jakich walutach gra, czas trwania pozycji, wolumen obrotu jaki robi ten trader, także sporo tego jest. Zobaczymy sobie jakie ma zlecenia tutaj jeszcze aktywne. A tutaj na Fantomie widzicie gra sobie shorta razy 20 na przykład. No i tutaj zobaczcie short, jakie rezultaty. Niezbyt ciekawe jak widzicie. Dobra, ja sobie zmienię na język angielski, będzie łatwiej. Wam mam nadzieję też. Dobra, no zobaczmy sobie, widzicie to jest copy now, a nie obserwuj, czyli źle troszeczkę przetłumaczone na język polski. No może tego tradera nie będziemy brali, spróbujemy sobie poszukać jeszcze jakiegoś innego. Zobaczymy sobie globalnie za ostatnie 7 dni. I tutaj mamy na przykład, może z drugiej strony sobie weźmiemy.
No mamy takiego użytkownika na przykład jak, dajmy sobie na to Polestar. Polestar. Dajmy sobie obserwuj. No i widzicie, jego już obserwuje sporo ludzi. I 487 osób na 500 możliwych, czyli ma wolne sloty. No i on praktycznie traduje tylko na Bitcoinie i na ETH. No i zobaczmy sobie, jaką ma skuteczność. No tutaj ROI miał czyli stopę zwrotu ponad 200%. Profit, jak widzicie, ponad 10 000. No i on głównie handluje w 78% na ETH i w 21% na Bitcoinie. Oczywiście tutaj możecie sobie przejrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pary i wybrać sobie takiego tradera, który by Wam odpowiadał. Dajmy sobie na to, że chcielibyśmy na Bitcoinie skopiować jego. Tutaj oczywiście jest taka klauzula, gdzie musicie potwierdzić regulamin, że macie 18 lat i inne takie rzeczy, że to się wiąże oczywiście z bardzo dużym ryzykiem. Pamiętajcie, że możecie utracić kapitał tutaj całkowicie, no więc proponuję zacząć od maleńkich kwot. Ja również ten test rozpocznę od tam bardzo małej kwoty. Ok, klikamy sobie, czytamy, zatwierdzamy, że przeczytaliśmy i potwierdzamy confirm. No i teraz tutaj sobie wybieramy oczywiście parę. No ale żeby sobie wybrać parę, to musimy sobie przetransferować pieniądze ze spotu do rynku USDT Futures. Powiedzmy sobie tutaj damy na przykład $20 i spróbujemy za $20 zagrać ten copy trading, żeby przetestować to. Dobra, i tutaj sobie ustawiamy depozyt zabezpieczający, czyli za ile chcemy grać. I tutaj dajemy sobie za te dosłownie $20, które sobie ustaliliśmy. No i tutaj dalej zarządzanie ryzykiem mamy, stop lossy opcjonalnie, take profit i maximum profit amount, tutaj też możemy sobie przejść. No i stop and loss ratio opcjonalnie sobie można ustawić. Na przykład ustawmy sobie tutaj stop lossa na poziomie, nie wiem, straty na przykład 10%. No i take profit dajmy na to, że chcemy ustawić mniej więcej na przykład na poziomie, nie wiem, jesteśmy zainteresowani zarobić tam 25% dajmy na to. Ok, potwierdzamy sobie. Tutaj sobie wpiszmy, że chcemy tylko tyle śledzić generalnie i tyle taką kwotą zagrać. Damy sobie confirm, dajemy sobie next. No i tutaj jest podsumowanie naszego copy tradingu, czyli leverage mode jest follow the trader. Stawiamy za $20, stop lossa mamy na 10% straty, take profit mamy po 25%, jak nam zrobi. Zatwierdzamy sobie. No i tutaj mamy taką opcję, zobaczcie, jeżeli ten ktoś nie otworzy po pozycji, no to możemy ustawić automatycznie, żeby w tym momencie go przestano śledzić. To nie jest tak, że on ma już otwarte pozycje. To w zasadzie tutaj ten automat czeka, kiedy tę pozycję otworzy. Więc w tym momencie możemy sobie zaznaczyć tę opcję, jeżeli on nie otworzy. No i mamy pierwszego tradera jakby wybranego. Na razie nie otworzył żadnej pozycji. Więc no ja proponuję po prostu sobie wejść jeszcze i poszukać innych tutaj traderów. Zobaczymy sobie może lokalnie teraz, bo wcześniej braliśmy z listy globalnej. Weźmiemy na przykład z trzeciej strony, albo nawet z czwartej. No i dajmy sobie takiego, który ma na przykład tam, dajmy na to win rate na poziomie 68%. Mamy tutaj taki, się nazywa CIN9. Weźmy sobie dalej. 109 osób go śledzi. Agresywnie gra, krótkoterminowo, jak widzicie. Tutaj jakie pary, tutaj jakie miał wyniki, rezultaty z ostatnich 7 dni. No i głównie na czym gra. Widzicie, że sporo jest tych walut. Także zobaczmy sobie, co on tutaj obecnie, czy coś gra. Dajmy sobie copy now. Zobaczcie, ile tych par jest. No, masakrycznie dużo, można powiedzieć. Tutaj jeszcze mamy coś takiego jak profit share ratio, czyli widzicie. Tutaj możemy, tutaj musimy sobie ustawić własną jakby ilość marginu w USDT i dźwignię generalnie. Dźwignię możemy pozostawić taką jak jest i w USDT możemy sobie dać wartość pozycji. Dajmy sobie wartość pozycji w USDT, ustalimy, no i damy sobie margin mode, damy sobie 20, tak jak chcieliśmy skopiować. Dobra, na takiej ilości par nie chcemy grać. Zagrajmy sobie na 2 pozycjach na ETH i na Bitcoinie. Zostawmy jeszcze na przykład Matika na BNB. Tego odklikiwania jest. Już ma 15 minut. Dobra, zostawimy sobie tak, Bitcoina, parze do USDT, ETH, Matika, BNB i GRT i tutaj dajemy sobie dźwignię, ustawiamy tak jak ma trader, dajemy sobie to nasze $20.
W BNB tutaj to samo, przestawiamy sobie, dajmy sobie też 20, tutaj to samo, ETH dajemy to samo, 20, no i w Matiku dajemy też całe $20. Mamy sobie next, tu mamy podsumowanie, no i tutaj sobie zaznaczamy też automatically unfollow. No i tak sobie ustawiamy kilku tych traderów. No i zobaczmy sobie teraz, jak wygląda tutaj copy trading, futures copy trading. I zobaczmy, jak wyglądają ci, co mają na przykład najwięcej followersów. Widzicie, full, do nich się nie można dostać, ale na przykład możemy sobie wybrać po total profit and loss. No dajmy sobie na przykład tego, tutaj widzicie, ma trochę wolnych miejsc. No i też gra w zasadzie w dwóch parach. Gra w parach BTC i ETH USDT. No i zobaczcie order type history. No całkiem fajnie mu to wyszło, trzeba przyznać. Dźwignia razy 50, więc dosyć wysoka, więc tutaj sobie też możecie dostosować, jak to wygląda. Jak widać, niektórzy tutaj w historii, jak sobie prześledzicie, z followersów też troszeczkę zarobili, także tutaj sobie to możecie prześledzić. Dobra, skopiujmy sobie również tego delikwenta. OK, damy sobie next. Potwierdzamy sobie. Mamy kolejnego, że tak powiem, w obserwacji tradera, więc jeżeli on otworzy pozycję, to nam też otworzy. Tutaj zobaczymy sobie, w jakiej kolejności to będzie. Podejrzewam, że jest tak, że w momencie, kiedy otworzy ktoś pierwszy pozycję, to wtedy my zaczynamy grać. Zobaczmy sobie jeszcze może jakiegoś, ustawmy może kilka osób. Teraz tak, jeżeli jesteśmy w zakładce copy trading futures, to tutaj u góry mamy swoje copy trady i tutaj wchodzimy w tym momencie. I tutaj są nasze wszystkie historie, tutaj możemy sobie również podejrzeć, kogo śledzimy. No my na razie mamy tych 4 traderów. Myślę, że jeszcze dorzucimy tutaj kilku, bo nie wiemy, kiedy dokładnie otworzą pozycję, także może tutaj doklikam sobie do 10. Mniej więcej wszędzie będą takie same ustawienia, czyli damy tam mniej więcej stop lossy na poziomie 10%, no i tam take profity damy na poziomie 20-30% i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, traderów mam dodanych tutaj skopiowane ich ruchy, także zobaczmy sobie, w tym momencie mamy ile tych traderów śledzimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i czekamy sobie spokojnie, aż nam odpalą jakieś pozycje, no i potem sprawdzimy, jakie będą efekty. Siemanko i witam Was serdecznie teraz po przerwie. Minęły 2 dni, odkąd żeśmy sobie tej pozycję ustawili i skopiowaliśmy te ruchy tych traderów. Było ich 10, jak pamiętacie. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. No zainwestowaliśmy jakby całe $20 tutaj na test i zobaczcie, no wypadło to nie najlepiej. Minus 16, delikatnie mówiąc, minus $16,94. Zobaczmy, jak wyglądała historia trade'ów. Tutaj 1 na 10 zyskowny mamy, tutaj 2 na 10 i ostatni również nietrafiony. Czyli można powiedzieć, że na 21 trade'ów mamy trafionych 3 sztuki. 3 trady były udane i zyskowne. No tutaj, jak pamiętacie, ustawiałem minus 10% stop lossa i od 20 do 30% take profit. I zobaczmy sobie tutaj, jak to wygląda w statystykach. Trader Polestar nie wypadł najlepiej, ten Sin9 w ogóle nie grał, Famine też, Famine jakieś tam na plus był, to jakieś groszowe sprawy, The Special One minus $3, Matcha 0, M-Star minus 1,24 i HCSD minus 6,26. Ja tutaj sobie wyszukałem jeszcze jednego tradera, dopiero co tutaj, miał dosyć dobre statystyki. Na 519 orderów, niby tylko 14 przegranych. Także zobaczcie, jak to wygląda. No dosyć ciekawie. Więc ja teraz zrobię tak, że tych wszystkich odobserwuję traderów. Zostawimy sobie tego Jacka i dobierzemy jeszcze jakiegoś jednego. Także pomysł mam taki, żeby po prostu dopłacić kolejne $20 tutaj na testy i zobaczymy sobie, jakie będą efekty, jak wybierzemy 2 traderów. No i kryterium będzie takie, że wybiorę to na najbezpieczniejszych parach, czyli trader gra na parze Bitcoina do USDT i na parze ETH do USDT lub ewentualnie jeszcze jakieś 2 pary, ale nie więcej. Także zaczynamy unfollow tych traderów. Wystarczy kliknąć edit, jak widzicie, unfollow, confirm. No i tak z każdym, którego chcemy tutaj generalnie usunąć. Ok, te 2 pozycje zostają otwarte i spróbujemy sobie znaleźć jeszcze jednego tradera. No tutaj możemy na przykład sobie posegregować po win rate albo po total profit and loss tygodni. Więc zobaczmy sobie na przykład total profit and loss.
taki użytkownik na przykład jak H i zobaczmy sobie, ile miał trade'ów. 439 trade'ów i 19 tylko przegranych i traduje w parze w Bitcoinie i w ETH do USDT. No i zobaczmy sobie, jak on tutaj wypadał. Codziennie coś tam obraca, więc można powiedzieć, że jest aktywny. Dzisiaj widzę, też był aktywny. Tutaj jego ostatnie trade'y wygrane. Jak widzicie, sporo ma tych wygranych, także może spróbujemy jego zaobserwować. Co ciekawe, ma nick H, a smutną minkę, emotkę jako zdjęcie. Także spróbujmy sobie dać copy now. No i tutaj, jak widzicie, to jest informacja, ile chcemy dolarów zainwestować w pozycję kopiowaną od tego tradera. Także ustawmy sobie całe $20, które chcemy. Potwierdźmy sobie i tym razem nie ustawiam żadnych stop lossów ani żadnych take profitów, czyli podążamy już stricte za traderem. Ale może najpierw zamknę te pozycje stratne. OK. No i mamy tych dwóch traderów, o których wspomniałem, czyli ten Jack Dom i ten cały H. Zobaczymy sobie, jak to nam wypadnie. OK. Tutaj mamy środki przelane, całe $24 do dyspozycji, że zobaczymy sobie, jak nasi tutaj nowo wybrani traderzy będą sobie radzić. Są obserwowani. No i zobaczymy, kiedy pozycja zostanie otwarta. Tutaj mamy informacje o marginach. I wrócę do Was pewnie za kilka dni znowu, za jakiś dzień, dwa i zobaczymy, jak tutaj poszło tym traderom i zrobimy sobie podsumowanie i wyciągniemy sobie oczywiście wnioski. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie zdecydowanie lepiej. Przy okazji dajcie jeszcze koniecznie znać w komentarzu tutaj jak Wam idzie generalnie, jeżeli chodzi o tradowanie. No i dajcie również znaka, czy kiedyś próbowaliście tego copy tradingu, ktoś z Was używał i ewentualnie jakie mieliście doświadczenia z tym i jakie wyniki. Ok, witam Was serdecznie po jednym dniu. Dzisiaj mamy 7 lutego. Zobaczmy sobie, jak zmiana strategii tutaj poskutkowała, czy nie poskutkowała. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, mamy minus $5, także można powiedzieć, że ponad $10 z naszej super puli zostało odrobione. Zobaczmy sobie zatem na wyniki traderów. Ja tutaj w międzyczasie sobie jeszcze dzisiaj na telefonie dodałem tych dwóch generalnie i próbowałem, dodałem tych dwóch nowych traderów, a ten jeden cały, który się nazywał HA, to Wam pokażę go, to nie usunął, bo tak jak wspominałem, oni mogą nas usuwać. Pewnie jeżeli ktoś gra małym kapitałem, to im jest nie na rękę. Ten oto gość usunął. Chciałem Wam jeszcze pokazać jedną bardzo istotną rzecz. Jak sprawdzacie sobie tych użytkowników i sobie wejdziecie na niego, to przede wszystkim zwracajcie sobie uwagę tutaj na ilość zamówień, ilość tych zarobków, total PNL, ROI, to wszystko i ilość przegranych. Ale jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz tutaj, mianowicie order type sobie zobaczcie. To jest długość otwartych pozycji, tutaj zwroty danego dnia, ale zobaczcie sobie tutaj order type. Tu są w historii wygrane zlecenia od niego, tak? Ale w copy trade, jak sobie wejdziecie, to są zlecenia, które są cały czas otwarte. I to, co zauważyłem, to niektórzy traderzy robią tak, że mają dlatego 0 przegranych, ponieważ dopłacają ciągle jakby do pozycji. Pokażę to na przykładzie tego jednego, którego obserwuję obecnie. Zobaczcie sobie ten Jack Dom, jak on się tam nazywa. No i zobaczcie sobie, miał tylko 14 przegranych, a 551 trade'ów, 537 zyskownych. I zobaczcie sobie tutaj na order. Wszystko super, fajnie, tak jak patrzymy sobie na widok. Nie wydaje się, że same zwycięskie, ale zobaczcie na copy trade. Ile on ma zleceń otwartych, tak naprawdę, które są stratne, widzicie? I on to dokłada do pozycji. Że to nie jest tak, że on ma też oczywiście zyskowne otwarte, jak widać, ale tutaj jest ważne, żebyście sobie to również sprawdzali. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tych naszych, których obserwujemy traderów. No tutaj ten właśnie cały Jack wykręcił nam dosyć fajne trady. Tutaj sobie zobaczmy. I tutaj jest jakby po zmianie strategii, odtąd jesteśmy. Od tej linii tutaj zmieniłem strategię, postanowiłem odobserwować tamtych użytkowników i zaobserwować nowych. Na początku było 2. Więc co istotnego, zobaczcie. Pierwszy trade 27% na plus, potem kolejne 15% na plus, kolejny znowu 15%, no tutaj 3,25%,
ale udało się wyjść na plus. Z tego co widziałem, to ta pozycja była nawet na minus 50%, ale no udało się jakby wyjść na plus i ją zamknąć w dosyć niebezpiecznym momencie. To było w okolicach przemówienia Powella. No i drugi, czyli kolejny trade to znowu 18% na plus. Także finalnie jakieś tam około $35 w tym momencie jest na tym koncie z tych 24, więc tam 11 udało się odrobić. No i zostawiam sobie tych 4 traderów teraz w tym momencie, no i zobaczymy jak to wyjdzie w kolejnym dniu, także powrócę do Was jeszcze 8 tutaj i zrobimy sobie jakby już takie ostateczne podsumowanko wszystkiego, wszystkie za i przeciw, na co jeszcze szczególnie zwracać uwagę. Na teraz to by było tyle i ciąg dalszy nastąpi. I witam Was w kolejnym dniu. Tutaj minęła znowu kolejna doba. I zobaczmy sobie, jakie wyniki mają nasi traderzy. No jak widzicie, udało się wyjść na zero. Dosłownie po tylu nieudanych tradeach, zmianie strategii, to wyszedłem jakby na zero. I prześledźmy sobie tam historię. To niech ta pozycja się rozgrywa. A tak by the way, no to generalnie sporo takich pozycji było, że nawet dochodziły do minus 50%, właśnie na lewarze razy 50, a potem nawet wychodziły na plus 20%, tam plus 15%, co Wam pokażę. I zobaczcie sobie, tutaj mamy całą historię, to pamiętacie, mieliśmy tylko zaledwie 3 trady trafne, na 23 trady mieliśmy 3 trafne, czyli 20 nietrafionych, no także ten bilans był na początku bardzo zły. Tutaj przy tej strategii 9 traderów. No i zobaczcie, jak to teraz się kształtuje. Tutaj Wam to pokażę. Zaczynaliśmy tutaj. I to jest pierwsza transakcja. 27, 15 i tak dalej, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zyskownych tradeów na 10, czyli całkowity zwrot, można powiedzieć. No i tutaj jest jedna taka uwaga, jak gramy takim maluteńkim kapitałem, to ci traderzy po prostu wyrzucają mnie co chwilę. Dlatego, że oni mają z tego tam prowizję, więc tutaj, żeby tak naprawdę wyjść na zero jak gracie, to mniej więcej z pozycji musicie wyjść w granicach 5% na plusie, żeby w ogóle wyjść na zero, bo tam jest prowizja za otwarcie transakcji, no i prowizja dla tego gościa. No i jak gramy takimi małymi stawkami, tak jak tutaj ja dla testu zagrałem za $20, no teraz to się zwiększyło wprawdzie do 35, no to oni po prostu wyrzucają. Jak ponownie chcecie ich zaobserwować, to nie możecie tego zrobić, tylko musi minąć 1 godzina czasu. Że to jest taka uwaga. No ale jak są jacyś zyskowni, no to warto na nich tam polować, powiedzmy, i co jakiś czas sobie dołączyć. Warto sobie ich śledzić. Pamiętajcie tutaj, że link do giełdy BitGet macie tutaj w opisie pod filmem. Jako jedyny w Polsce daje Wam 5%. Ten link daje Wam 5% prowizji z Waszych opłat transakcyjnych. Wiadomo, że ja też dostaję części, także to jest fajne, bo giełda nie bierze wszystkiego dla siebie, tylko jakby dzieli się i ze mną, a ja się dzielę tym z Wami, także to jest akurat fajne, że zachęcam do założenia konta, potestujcie sobie. Token w ogóle, ten giełdowy BitGet dzisiaj miał fajne wzrosty, pokażę zresztą. Token BGB, zobaczmy sobie na godzinówce. O, zobaczcie tutaj, od dnia wczorajszego miał wzrosty o ponad 28%, także token też ciekawy. Ja go jeszcze obecnie nie kupiłem, ale zamierzam gdzieś tam ponownie powchodzić w tokeny giełdowe, także zobaczymy. No i na koniec pamiętajcie proszę, że inwestowanie w kryptowaluty jest obarczone wysokim ryzykiem utraty kapitału. Pamiętajcie o zarządzaniu ryzykiem. No, szczególnie w tym wypadku, jeżeli nie dość, że gramy na dźwigni, także jeszcze powierzamy tutaj los kapitału w nie swoje ręce, no to jest tym bardziej ryzyko. Pamiętajcie, że nie jestem doradcą inwestycyjnym. Ja sobie wymyśliłem taką strategię tutaj, że jeżeli mi coś się uda ugrać ponad wkład, czyli nie wiem, dajmy na to, ugram tam do $100 by doszło, no to połowę sobie przeleję na spot i wtedy po prostu nawet jak mi zlikwiduje jedna nietrafiona pozycja, no to będę miał szansę generalnie tam ponownie sobie wpłacić te ugrane pieniądze i dalej się bawić, że tak powiem, tym copy tradingiem. Więc tutaj taka uwaga, no nie warto grać ciągle all-in, tym bardziej jeżeli byście grali jakimś większym kapitałem, byście chcieli grać, no to jedna pomyłka, jeden zły trade przy dźwigni razy 50 i Wam mogłoby skasować cały kapitał. Z mojej strony byłoby to wszystko.
Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobał ten film, jak oceniacie w ogóle ten copy trading. No i koniecznie napiszcie, czy w ogóle testowaliście to kiedykolwiek i jak wam poszło, jakie mieliście rezultaty. Pamiętajcie na koniec, żeby wbić łapkę w górę. Zostawcie suba, bo bardzo mało ludzi subskrybuje kanał. Ostatni film o tej korekcie na BTC oglądało zaledwie 45% subskrybentów, także wbijcie suba, stawcie sobie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego materiału. No i słyszymy się już pewnie niebawem, także do usłyszenia i dzięki za oglądanie. Cześć!